Witajcie w mojej kuchni, która nie jest idealna. Nie posprzątałam specjalnie na ten film, ale muszę przerobić te wszystkie pomidory. Patrzcie, światło tu jest okropne. Jarzeniówka. Wyglądam 10 lat starzej. I muszę te wszystkie cuore antico przerobić. No i będę robić ketchup. Miałam takie pytania, jak robię ketchup. Ten przepis sobie sama wykombinowałam. Nie patrzyłam nawet, jak się to robi. Ale Wam pokażę dobry, fajny, szybki przepis na ketchup gęsty. Zapraszam. Jak widzicie, jestem totalnie zapomidorowana. To są wszystko antico, cuore antico di Acqui Terme. No i one się na pewno nadają na wszelkiego rodzaju przeciery. Nie za bardzo mi smakują na surowo, ale no przecież zobaczcie, taki wielki plon. To jest Slankarts. To jest też Slankarts, różne odmiany, ale może też spróbujemy odmian, o których jeszcze Wam nie mówiłam. Mam tu Guido, nareszcie dojrzał. Zobaczcie, rozkroimy, spróbujemy Guido. Mam pomidor góry Libanu, Libanais de Montagne, coś takiego, po francusku. Tutaj też pewnie to jest Beauty King. Następny góry Libanu. Także przy okazji sobie spróbujemy. Mamy różne pomidorki. No ale na początek rozgrzewamy sobie piekarnik. Ja rozgrzewam do 200 stopni. Biorę sobie taką blachę i będę pomidory kroić. Kiedyś sparzałam, obierałam ze skórki. Teraz już tego nie robię, ponieważ mam przecierak. I zależnie od wielkości Waszych dziurek, ten przecierak będzie zatrzymywał wszystkie nasiona i skórki. Także po prostu je kroję i wkładam do piekarnika. A jeżeli przecierak się Wam nie sprawdził, to znaczy, że macie zły przecierak, bo wielkość dziurek może być różna. Jeżeli macie przecierak z jednym rodzajem dziurek, no to wtedy pestki, to znaczy nasiona Wam zostają. Ale ja mam taki, który ma zmienne te sitka. Największe dziurki, średnie, najmniejsze i ja robię na tych średnich. Większość nasion się zatrzymuje. To wkładamy sobie tu i do tego jest taka korbka, którą tu wkładamy także. I ją tutaj zaczepiamy. Kurczę, jedną ręką. Zaczepiamy ją tak i po prostu tu wkładamy pomidory i kręcimy tą korbką i pod spodem wsadzamy sobie odpowiedniej wielkości garnek albo miskę, coś takiego, żeby po prostu gotowy przecier tam sobie wpadał. Więc to będziemy potrzebować. Piekarnik, blachę i to wszystko. Tutaj zobaczcie, mam rozkrojone 4 serca antyczne. One po prostu, wiecie, są wielkie, ciężkie, dużo mają miąższu, także na przecier na pewno się nadadzą. I taki prawdopodobnie był ich cel, żeby były na przecier. Bo Włosi przecież robią sos pomidorowy do pasty. No i zobaczcie, te 4 cuore antico zajęły całą blachę. No i ma nasiona, tylko są te komory podłużne. Zobaczcie, ale ja już sobie nasionka zachowałam. Tu na przykład je mam. Już się suszą. A teraz zabierzemy się do innych pomidorów. Ten pomidor mushroom basket ciągle mi nie smakuje. Próbowałam wczoraj, ale nie mogłam nawet jednego zjeść. Po prostu, no, nie wiem, wygląda, ale nie smakuje mi. Może komuś innemu smakuje. Poza tym wszystkie pomidory mają te takie wyrostki. To nie są staśmione kwiaty. Taka jego uroda po prostu. Te Pineapple Pig, jak są bardzo dojrzałe, są lepsze w smaku. Ale najpyszniejszy, jaki wczoraj miałam, to był Giant Green Zebra. Właściwie ta zebra to jest żółta, ale smakował jak pomarańcza. Był taki kwaśno-słodki, ale ta kwaśność nie była taka zła, po prostu jak pomarańcza, słodko-kwaśna pomarańcza. Super był. No a teraz spróbujemy sobie rozkroić Guido. Zobaczymy, jak wygląda i jak smakuje. Tu widzicie rozkrojone Pineapple Pig, czyli ananasowa świnia, a tu jest Guido. Zobaczcie, bardzo mięsisty.
Muszę zachować te nasiona, pamiętać i zaraz spróbuję. Guido smakuje mi, ale nie wpadłam w zachwyt. Jest fajny, mięsisty, raczej łagodny w smaku. Taki ma słodko-kwaśny smak. Jest późny. Miałam pomidory, które lepiej smakują, no ale ten jest dobry. Tak, wiecie, 7 na 10 może. Może w innych ogrodach w Polsce możecie wydobyć więcej smaku z tego pomidora, ale ja raczej wolę na przykład Milionera albo Beauty King albo Hercegowak, coś takiego w tym stylu. Zobaczcie, już jest z czubkiem pomidorów, a jeszcze nie skończyłam, więc wzięłam sobie naczynie żaroodporne, żeby robić na 2. A tutaj mam rozkrojone góry Libanu, zobaczcie jaki fajny, i Rose of Da. I zaraz sobie porównamy, zobaczymy jak smakują. Spróbowałam i tak, góry Libanu bardzo smaczny, ale jak się zje miąższ, to zostaje twarda skórka, która ma jakąś taką gorzkość, a Rose of Da przeciętny, muszę powiedzieć, nic takiego specjalnego, nieplenny. Góry Libanu bardzo plenny, Rose of Da nie. To jest tylko moja opinia, jeżeli mieliście te odmiany, to proszę dajcie znać w komentarzach. A teraz przechodzimy do dalszego przerobu pomidorów. Najgorszy pomidor sezonu, Stupice, plenny, ale niesmaczny. Wczesny to jest tylko jego zaleta, ale u mnie nie był wczesny, więc wszystko idzie na przecier. Tak samo ta kozula 179 idzie na przecier i w takiej ilości czerwonych pomidorów inne kolory po prostu zanikną i przecier będzie, i ketchup będzie czerwony. Możecie to oczywiście wszystko zrobić w garnku, ale pieczenie w piekarniku nadaje takiego fajnego, słodkiego, karmelizowanego smaku. I do tego normalnie możecie sobie już podczas pieczenia dodać czosnek, dodać bazylię, oregano, przyprawy, sól, ale mi w takiej ilości to raczej nie, bo po prostu trzeba przemieszać, trzeba schować te liście bazylii, żeby się nie przypaliły. Ale można też to zrobić później, na przykład dodać papryki wędzonej albo czosnku później, czosnku suszonego, soli, pieprzu, co tam chcecie, chili. Możecie różne wariacje tego robić, no ale ja zawsze zaczynam od wsadzania pomidorów do piekarnika. Oczywiście taka ilość będzie miała sporo wody, one będą pływały i potem tą wodę po prostu odseparuję i to sobie nawet można zawekować jako sok pomidorowy. No, wsadziłam pomidory do piekarnika. Muszę powiedzieć, że to jest najcięższa blacha w tym sezonie i nigdy nie miałam tak obfitych plonów, żebym miała tyle pomidorów, że mi się nie zmieszczą do tej blachy. No tak, no i teraz pieczemy je przez około 45 minut, aż się zaczną tak, wiecie, troszeczkę jakby przypalać na brzegach, żeby ten karmelizowany smak po prostu z nich wydobyć. Tutaj widzicie moje przetwory pomidorowe, które już zrobiłam w tym roku. Zobaczcie jaki gęsty, to jest ketchup, mi nie przeszkadzają te nasiona. Zrobiłam też fasolkę szparagową, tyczną, różne rodzaje w przecierze pomidorowym. Zobaczcie, gęsty. To jest ten sok, który odcedziłam z tych pomidorów pieczonych, po prostu do wypicia. Zawiera dużo potasu, dużo minerałów, dużo likopenu, także nie może się zmarnować. Tutaj jedna z pierwszych partii, dodawałam tutaj świeżą bazylię, świeży czosnek. A tutaj jedną z tych partii po prostu zblendowałam, chyba to jest ta. Różne gęstości, mi to nie przeszkadza. A tutaj mam dżem z tym gruszkowo-jerzynowy. Pokazywałam wam moją nową jeżynę bezkolcową i po prostu tu nic więcej nie ma, po prostu gruszki i jeżyny, nic więcej. Gruszki są bardzo słodkie, zaraz wam je pokażę. To są moje gruszki, może nie wyglądają bardzo pięknie, ale są super słodkie i po prostu nie trzeba dodawać żadnego cukru ani słodzika, nic takiego, a pektyny
w gruszkach zapewniają gęstość. I po prostu używam tego samego przecieraka, żeby odcedzić pestki jeżyn i po prostu przetrzeć to w postaci dżemu. Nie mam dużo miejsca na przetwory, nie mam żadnej spiżarni ani piwnicy, więc wszystkie stoją w szafce i na szafce. I mam taką półkę też. Mam taką półkę z moimi przetworami, bo muszę je gdzieś upchnąć po prostu wszędzie, gdzie się da. Nie, Kaja? A jak mieszkacie w Anglii, to wczoraj poszłam do TK Maxxu i kupiłam te słoiki bowls, raczej bowl, za 7,99. Normalnie one kosztują 18,99, no ale taka przecena, no to po prostu musiałam wziąć. One są niebieskie, bo to jest jakaś kolekcja stara, taka wiecie, tu pisze 1910, 1923, pewnie kiedyś były niebieskie, ale fajne, mi to nie przeszkadza. Wyjęłam już pomidory z piekarnika. Jak widzicie, chodzi nam o taką lekką karmelizację, takie przypieczenie, żeby wydobyć słodycz z pomidorów. Jak widzicie, tutaj przemieszałam, żeby się nie przypaliły, ale jak widzicie, jest sporo wody i jak chcecie, możecie wszystko włożyć do garnka, ale trzeba to będzie zredukować tą wodę, co oznacza parowanie. A jeżeli odcedzimy tą wodę łyżką cedzakową, to wtedy otrzymujemy sok i otrzymujemy gęsty przecier, który będziemy gotować do gęstości, jaką chcemy w garnku. Także nadaliśmy smaku, teraz będziemy nadawać gęstości, gotując powoli w garnku. No i właśnie tak odcedzam, wkładam tak. Będzie sporo w tym wody, niezależnie od tego, ale przynajmniej połowę tej wody zostanie. I potem po prostu przecedzam przez sitko, żebym nie miała nasion w moim soku. I potem po ostygnięciu wkładam do lodówki na bieżące potrzeby. Mówię o tym soku, który tu zostaje. Albo pasteryzuję w słoikach. Teraz tak. Tutaj mamy odcedzone pomidory i to gotujemy na średnim ogniu, żeby odparować wodę. Tutaj mamy sok, tutaj mamy nasiona odcedzone z soku. To możemy na bieżąco zużyć do picia albo też zabekować. No i teraz gotujemy. I teraz do tego możemy dodać bazylię świeżą lub suszoną, takie przyprawy jakie lubicie. Możecie dodać trochę oregano, czosnek świeży lub suszony. Tak jak lubicie. I soli oczywiście. No i widzicie, pomidory się gotują, gęstnieją. No i to zależy od Was w sumie, co chcecie osiągnąć. Bo to jest bardzo uniwersalny sposób. Możemy z tego zrobić przecier, możemy z tego zrobić ketchup, możemy zrobić nawet koncentrat pomidorowy. A wszystko zależy od tego, jak długo gotujemy i jak dużo wody odparuje. Możemy to teraz przetrzeć i gotować potem nawet taki gładki przecier pomidorowy, zanim go wykończymy jako ketchup na przykład. No i to wszystko zależy od Was. Jeszcze tutaj trochę wody jest, zobaczcie. Więc ja jeszcze chwilę pogotuję i potem będziemy przecierać. A sok, zobaczcie, wyszło tyle soku, 2 słoiczki i tutaj jeszcze mam na popijanie w szklance. Bardzo pyszny, słodziutki, fajny sok pomidorowy. Oczywiście gotujemy bez przykrywki, bo chcemy, żeby ta cała woda wyparowywała. No i teraz wyłączyłam gaz i przekładam sobie porcjami do przecieraka. Stary sposób to było przecieranie przez sitko po prostu, ale to jest łatwiejsze moim zdaniem. Ja kiedyś robiłam drewnianą łyżką przez sitko. Kiedyś, dawno temu. A teraz od kilku lat używam tego przecieraka. No jeszcze jest sporo wody, także będę go gotować. No i przetarłam już wszystkie pomidory.
jest jeszcze za rzadkie. Oczywiście na przecier by mogło zostać, ale ja potrzebuję dużo gęściejsze pomidory niż to, więc będę gotować w otwartym garnku, aż się zredukuje przynajmniej o 1/3. I po prostu musimy co jakiś czas przyjść, zamieszać, żeby nie przywarło. No i ja się staram w takim wyższym garnku to robić, bo w którymś momencie po prostu zacznie pryskać. Jak już będzie takie gęste i zacznie, wiecie, pryskać. Wiecie, jak będziecie mieć pełny garnek sosu pomidorowego i zacznie pryskać, to wiecie, wszystko będzie zapryskane dookoła. Ta kamera nie oddaje prawdziwego koloru tych pomidorów. Po prostu jest taki pomidorowy kolor. No i widzicie, już się robi gęstszy. Ale jeszcze trochę, jak na mój gust. No i potem, jak już osiągniecie taką gęstość, jaką chcecie, to przyjdzie czas na przyprawienie. Jeżeli robimy przecier, to nie dajemy, już nie musimy dodawać nic, ale jak robimy ketchup, to dodajemy ocet. Możemy doprawić jeszcze czosnkiem, możemy dodać trochę papryki słodkiej albo ostrej, albo wędzonej, no i do smaku soli, pieprzu jak chcemy, a tajemniczym składnikiem jest także miód. Mój przecier pomidorowy jest dosyć słodki, więc to sobie musicie dostosować do smaku, ale miód, jeżeli go dodamy, na przykład łyżkę czy dwie, to wydobywa takie smaki i aromaty, jakich byśmy się nie spodziewali w pomidorach, także nie jest to w celu do słodzenia, ale w celu właśnie wydobycia smaków. No i potem będziemy wkładać do słoików. Te słoiki były umyte, a potem wsadzone do mikrofalówki na minutę czy dwie, żeby je w środku wyparzyć. Możemy to samo zrobić w piekarniku albo wyparzyć wrzącą wodą. Jak Wam zacznie tak bąbelkować jak gorąca lawa, to już jesteście blisko. Zobaczcie, jest gęste. Właśnie doprawiłam trochę czosnkiem i papryką. Na samym końcu dodam trochę octu. No nie wiem, ocet do smaku. Może z jedną taką łyżkę albo dwie. Nie chcę, żeby było za bardzo octowe, no ale do keczupu musi być. Na końcu, bo ta woda jeszcze odparowuje, także nie chcemy skoncentrować tego octu. No i tak jak chcecie, to jeszcze jak ostygnie, to się zrobi gęściejszy, ale zobaczcie, jak możecie zrobić takie wzorki na powierzchni, no to już nawet jest wystarczająco gęste. Oczywiście taki domowy ketchup to nie będzie taki jak ze sklepu, będzie lepszy, bardziej wartościowszy, ale konsystencja nie będzie taka sama. Możecie to zblendować, żeby było takie właśnie gładziutkie, jak chcecie. Raz tak zrobiłam. Było całkiem fajnie, ale no nie wiem, może zblenduję. Ok, zblendowałam ręcznym blenderem i teraz spróbowałam i konsystencja jest taka gładziutka, jak widzicie, bąbelkuję sobie, ale jak tak wezmę na łyżeczkę, to zobaczcie, taka jest konsystencja i bardzo gładziutkie po zblendowaniu, także polecam. I jak już nie macie cierpliwości, to możecie na tym zakończyć, a jak macie, to możecie jeszcze trochę pogotować. Ja nie wiem, zaczęłam od 10, teraz jest druga prawie. No ale jeszcze robię ten film, także trochę schodzi. No ale nie był to taki szybki przepis, jak Wam obiecywałam, także sorry. Ale widzicie, chciałam to zrobić porządnie. Myślę, że to będzie ok. I zaraz nałożymy do słoików. No i dobrze mieć taki lejek, żeby nam się nie chlapały ścianki słoików. No i po prostu ja to tą dużą łyżką nakładamy. Staramy się nie robić bałaganu za dużo.
ale bałagan zawsze jest. Niestety. No i jeżeli robimy coś takiego gęstego, to redukujemy nasze tony pomidorów do kilku słoików, co jest bardzo korzystne. Przynajmniej dla mnie, bo nie mam tyle miejsca. Odstawiamy. No i dokładnie wyszło mi te 7 słoiczków, czy 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 8 słoiczków i trochę do pojedzenia na teraz, te wszystkie, które miałam przygotowane. No i teraz, ponieważ używałam lejka, te ranty są suche, zakręcamy i pasteryzujemy w garnku. Wykładamy ściereczką albo ręcznikiem papierowym. Zakręcamy słoiki i pasteryzujemy przez około 20-30 minut. Różne kraje różną pasteryzację robią. Na przykład w Ameryce zanurzają całe słoiki w wodzie. Jeżeli robią taką pasteryzację w garnku, to musi się buzować jak nie wiem co. Tak po prostu robią. A w Polsce dolewamy wody gdzieś tak do połowy, do 2/3 słoika. Oczywiście, jeżeli jest gorąca zawartość słoików, to woda musi mieć taką samą temperaturę, a jeżeli chłodne, to chłodne. No i tak, ponieważ jest tutaj w tych słoikach ocet, to możemy zrobić pasteryzację taką jednorazową w garnku. Nie musimy pod ciśnieniem nic robić. Wszystko będzie ok. Nie wiem tylko, czy mi się zmieszczą wszystkie słoiki. No tak, jeden może się wciśnie. O kurczę, ale mi się udało. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie. Dokładnie tyle, ile miałam tego ketchupu. I to do pojedzenia. I akurat wszystko wchodzi w garnek. Lubię, jak się tak zdarza. Oczywiście te 20-30 minut to jest od momentu zagotowania się tej wody. Tutaj w tym garnku mam te 2 soki pomidorowe. No i teraz robimy sobie herbatę i idziemy sobie odpocząć. Niedługo obiad trzeba będzie robić. W Polsce się nie zaleca, żeby tak, wiecie, się mocno gotowało, tylko po prostu tak na wolnym ogniu od momentu zagotowania. Może się zastanawiacie, dlaczego mam te plastikowe okrywy na tych pokrętłach, a to dlatego, że jednego dnia po prostu się otarłam biodrem i włączyłam grzanie, a leżała sobie ściereczka i po prostu zaczęła się palić, więc teraz po prostu chronimy, żeby się przypadkowo nic nie włączyło. No i tak to wygląda.